Witam Was w najnowszym odcinku serii Zagrajmy w LA Noire. Ja jestem Sarge. Dzisiaj rozpoczniemy sobie sprawę dowody własności, która została wprowadzona w dodatkach DLC. Phelps, Bukowski. B-Cop says he located a green Kaiser Fraser from the hot sheet. Address is 6 West 2nd Street. Get over there, see what you can find out. Go on! Sorry to inconvenience you. We're on it, Captain. Okej, czyli skradzione auto tym razem. I swear the more bent cars we bring in, the longer the hot sheet gets. It pays the rent, though. Keeps Mrs. Phelps in the manner to which she's accustomed. I'm not sure she'd agree with you. Passionate, romantic type like you, Cole? I don't believe a word of it. Tak jak mówiłem, to jest już druga sprawa, jaką wykonujemy, a która została wprowadzona właśnie w dodatkach DLC. Ja już Wam mówiłem, że mam tą wersję LA Noire The Complete Edition, czyli taką wersję wyposażoną we wszystkie dodatki DLC, jakie do tej gry się ukazały. No i właśnie tej sprawy nie było początkowo w grze, tylko ona została dopiero dodana właśnie w rozszerzeniach, więc zobaczymy, jak to będzie się prezentować. No i co? Jedziemy w takim razie na tamtą ulicę i spróbujemy sprawdzić, o co chodzi z tym skradzionym autem. Pytanie, czy to gdzieś niedaleko, zaraz zobaczymy. Calling her the Dahlia now. Wonder what Veronica Lake thinks of that one. You hear whether they're making any progress? Captain Donnelly seems to think they have it all wrapped up. Brown and Green are sweating this Manley character. I heard it'll be in front of a grand jury by next week. Poor thing. Terrible enough being murdered like that without having to death. Strewn all over the front page. Okej, widzę na mapie, że już jesteśmy naprawdę niedaleko. Tutaj postaramy się skręcić w lewo, bez jakichś większych tłuczek. No i dobra. Zatrzymamy się tutaj. Z tej strony czy z drugiej? Okej, jesteśmy. West 2nd Street 6, 12:21. That's the car, Cole. Just pulling out of the drive. Get him! Remember, we need him healthy enough to answer questions. Okej, zobaczymy w takim razie. 1247, Detective Phelps, requesting immediate backup in pursuit of a stolen green Kaiser Fraser from 6 West 2nd Street. No i co, to chyba by było zbyt proste, gdybyśmy od razu znaleźli gościa, który faktycznie ten samochód ukradł, no ale zobaczymy. Enough games, Phelps. Take this guy out. Trzeba, kurczę, trochę te auto zniszczyć, żeby się w ogóle zatrzymał. Tam na początku była informacja, żeby za bardzo właśnie nie narobić szkód, ale to chodzi o tego gościa, a nie o auto. Lay into his wheel, Archie. Come on. All right. Maybe I was a couple miles over the speed limit. Get bracelets on him, Phelps. Out of the car now! Hands behind your head! Why did you run from us? I saw a big car in my rearview mirror with two tough guys bearing down on me. What would you do? What's your name? Cliff Harrison. You're under arrest. For what? What are you talking about? Nice try. I'm talking about the car being stolen. You're out of your mind. I bought the car, and I've got the paperwork to prove it. Ciekawe. Kums Automotive. Potwierdzenie zakupu. Wygląda na to, że koleś faktycznie to kupił, czyli auto musiało być skradzione widocznie przez kogoś innego. No i później oddane tutaj właśnie do tej firmy. A ona później sprzedała auto. Marka, model. Okej, wszelkie możliwe dane na temat naszego samochodu. No i ogólna kwota, jaką musiał zapłacić. Dowód sprzedaży używanego pojazdu. Frazier, Manhattan, rocznik 1947. Looks like we'll have some questions for the people at Coombs Automotive. No właśnie, ta sprawa nie mogła się tak szybko zakończyć. Ale z nim też pogadamy. Pojazd zgłoszony jako kradziony. Cliff Harrison, oczy zielone, włosy brązowe, aresztowany podczas jazdy kradzionym pojazdem.
You purchased this car from Coombs Automotive Company? Yeah, that's right. No, wszystko było widać na papierach. And the ownership papers? From the same place. Dobra. Dowód własności pojazdu, stan Kalifornia. Nazwisko. No kurde, rzeczywiście wszystko się zgadza w tym momencie. Dowód własności Harrisona. If this is a forgery, it's top notch. This will need to be traced. Dobra. Rzeczywiście warto sprawdzić. Powód ucieczki. No właśnie, bo to było zastanawiające. You have a criminal record, Mr. Harrison? No, nothing like that. I to mi się właśnie nie podoba, no bo skoro uciekał, to widocznie miał coś za uszami. You better give us something, Cliff, or we're gonna make this hard on you. I didn't steal the car. I ran because I've got some wacky backy in the glove compartment. How much, Cliff? One reefer. We'll let it slide. You're in enough trouble. Okej. Widać, nasz bohater jest dość wyrozumiały. Who did you deal with at Coombs Automotive? The owner, Richard Coombs. No chyba nie ma powodu, żeby kłamać. And he made out the bill of sale personally? Of course he did. He kept a facsimile for his records. Check with him. We're going to get to the bottom of this, Harrison. Until we do, you're going downtown. You gotta be kidding me. I'm getting arrested for buying a goddamn car? If everything is legit, Harrison, you'll be out soon. Until then, if I were you, I'd keep my mouth shut. Bag his possessions as evidence, and have him arraigned for grand theft auto. Right, detective. Do you know who my father is? We need to get to Coombs Auto and check out Harrison's story. Dobra, to właściwie będzie najlepszy w tym momencie pomysł, to więc pojedźmy tam. So what? I think he's telling the truth. Some of the most convincing people you will ever listen to are born liars. Usually they're called politicians. Ale tak szczerze mówiąc, to też jestem w stanie uwierzyć temu kolesiowi. Raczej sprawa jest zdecydowanie bardziej poważna tutaj. Paperwork all looked above board, and he seemed like a clean-cut kid. I get it now. You see some kid who's basically you 5 years ago and assume he's got to be innocent. I'm more than happy to be proved wrong. Hey, if he'd been black or Hispanic, you'd be singing a different tune. You spout all this communist crap about treating everybody the same, but it only works one way. I'm not sure that's communism, Stefan. Oh, God, please. Not another history lesson from the man who single-handedly won the war. Are you finished? Yes, I feel much better now. We'll shake down the car dealer and take it from there. Unless his daddy plays golf with yours, of course. In which case, we'll give him a firm gentleman's handshake and be on our way. See? I knew you weren't finished. Kurde, przy tych korkach ciężko tutaj wymijać te pojazdy momentami, ale dobra, jedziemy. I tak już powinniśmy być chyba całkiem niedaleko i ciekaw jestem właśnie, co ten właściciel powie. No bo to jest teraz chyba kwestia najważniejsza. Na pewno wszystko się wydaje to, co tamten powiedział chłopak, że to jest prawda, ale co się za tym autem kryje? Przecież nie mamy wątpliwości, że jest to auto kradzione. Za chwilę się czegoś dowiemy. Jest 15:43. Not another step. I have got a Buick Century sedan that would be absolutely perfect for you. Detective Phelps, LAPD, are you the owner? That's right. Richard Coombs at your service. You looking to trade in a black and white, boys? Mr. Coombs, we're investigating an auto theft. A man by the name of Cliff Harrison claims he bought the car here. Well, some people would say that my cars are a steal. That's a joke, son. Very amusing, Mr. Coombs. I remember Harrison. It was a green two-tone Kaiser Frazer, if I remember rightly. Do you have the bill of sale? It's in my office. Walk this way. Jaki dowcipniś. That's a joke too, son. Phelps, you mind if I shoot this guy? He's getting on my nerves. Pytanie, czy pod tą przykrywką takiego dowcipnisia nie kryje się prawdziwy kłamca. Za chwilę go przepytamy. Here it is. Got the original pink slip there too.
No dobra, sprawdzimy oba dokumenty. Dowód własności pojazdu. Jean Archer. Czy Jean Archer, trudno powiedzieć jak to się czyta. No ale okej, mamy kolejne nazwisko w takim razie. Znowu oczywiście wszelkie informacje na temat pojazdu. Jean Archer, 146 North Fremont Avenue. Dobra, tam na pewno to sprawdzimy. Przeniesienie własności na dealera. Pieczęć dealera. Okej. Wydrukowano dla Wydziału Pojazdów Mechanicznych. Dobra. Kolejny dokument w takim razie. Mamy w każdym razie nowe poszlaki, więc to nam na pewno pomoże później. A póki co zerknijmy tutaj. Potwierdzenie zakupu 11 stycznia. Mamy podpis, wszystko teoretycznie tak jak być powinno. Marka, potwierdzenie tego co już wiemy. Dobra. No i kwota, jaką trzeba było zapłacić. Dowód sprzedaży używanego pojazdu. Harrison's purchase receipt was legit at least. A no właśnie, czyli wszystko się zgadza jak na razie. Przynajmniej jeśli chodzi o ten dowód sprzedaży. Dobra, no to rozumiem, że wszystko sprawdziłem tutaj. We have a couple of questions. All right, fellas, shoot. No to lecimy po kolei. Can you tell us how you came to buy the car? Girl just wandered in right off the street. Nothing unusual about the car. Not really my usual type of vehicle. The price was certainly right, though. Nice girl, but about as sharp as a bag of wet mice. Did you pay with check or cash? A check. She wanted it made out to cash, but I insisted. Man has to watch his cash flow. What name? I made it out to Jean Archer on the Bank of Arcadia. No właśnie z tą Jean Archer koniecznie trzeba będzie porozmawiać, no ale to później. Can you describe this Jean Archer? Brunette, maybe 25, 26. Little on the plump side, but not bone ugly. What was your impression of her? Kind of harried and harassed. In a hurry to go somewhere, but no place to go. You get to know the type. Dobra, mamy nowe dane. Do you know anything about the company that prints these pink slips? Nope. Should I? It isn't exactly my business. Nie wydaje się, żeby coś kręcił na razie. It says Marquee Printing. You've never heard of them? Marquis. Sure. They do all the government red tape. You'll find the place down on Aliso Street near San Pedro. Okej. Czyli wszystko na razie dobrze. Szczegóły płatności czekiem. When exactly did you hand over the check, Mr. Combs? Close of play on Friday. Oj, widzicie? Coś tam ukrywa. Why didn't you pay her cash? You knew the car was dirty. I had an inkling. When people are in a hurry for money, always pay by check, son. Gives you a couple days to back out. No i dobrze, że go podpytałem. This was all above board. Yes, of course it was. No i nie kręć. Widzicie go? Znowu coś ukrywa. Did this look legitimate to you, Coombs? I'm in used cars, son, not bearer bonds. In my business, you don't look a gift horse in the mouth. Now don't come on all high and mighty with me if you want my help. Thanks for your help, Mr. Coombs. We need to continue the investigation. Hope you sort out your problem with Mr. Harrison. Go easy on him, son. Boy's about as sharp as a bowling ball. He's built too low. The fastballs fly over his head. Let me shoot this guy, please. You have a pleasant day, Mr. Coombs. No dobra, najważniejsze to porozmawiać. Well, Harrison might be off the hook, but we can still run an APB on Jean Archer. Get on the horn and call it in. No właśnie, trzeba porozmawiać z Jean Archer. Na razie jeszcze zadzwońmy.
Phelps, badge 1247. How can I help, Detective? Requesting an APB on Gene Archer, age approximately 25, on suspicion of Grand Theft Auto. I'll relay the information. Messages for me, please. A James Velasco is being held at Central Station on suspicion of GTA. Possible link to the Harrison case. They're waiting on you to conduct the interview. Thanks. Proszę. No to w takim razie może najpierw wypadałoby sprawdzić ten trop, co? Wsiadamy. I się przejedziemy tam. Mamy 3 adresy, ale jedźmy właśnie może na komendę główną. Chociaż kurde sam nie wiem. No dobra, na razie niech będzie ten adres. Adres właściciela pojazdu podany w akcie własności. No to ruszamy. Here's a chicken and egg question for you. Do you think you have to be an asshole to sell cars? Or that selling cars turns you into an asshole? You've got it in for everyone today, haven't you? I've always got it in for car sales. Doesn't matter what day it is. And why do they always think they're comedians when they're about as funny as a heart attack? Maybe the more annoying they are, the quicker you sign on the dotted line, just to get the hell out of there. Ewidentnie tamten właściciel tej firmy mocno działał na nerwy naszemu partnerowi. Ale proszę, jesteśmy już na miejscu, nie trzeba było zbyt daleko odjeżdżać. Za chwilę zobaczymy, co jest grane. To tutaj? Czekajcie. Nie wiem, czy to po tej stronie w końcu? Nie wiem. Nie no, chyba jednak przejechałem. Bardziej może tutaj. Szesnasta godzina. Ale tu nic nie ma. Empty. Should have known that Archer broad would have given us a false address. We should go to the station, see what this Velasco guy has to say. No właśnie, czyli... No dobra, w sumie to dobrze, że tutaj podjechałem w takim razie. Dowiedzieliśmy się, że ten adres podany przez Archer był fałszywy. No a teraz w takim razie do tej komendy, na tą komendę główną podjedźmy i przepytamy tamtego gościa, który nam się nagle pojawił i może trochę naświetlić, dać nowe światło na całą sprawę, więc zobaczymy. A jako, że tutaj podjechaliśmy, to przynajmniej tą kwestię mamy już z głowy, dzięki temu. No ale proszę, po drodze jeszcze dostałem zgłoszenie. Też kurde, jesteśmy już tutaj przy komendzie. Więc na razie jednak zrobimy to. Detectives, Velasco is prepped and ready in 2. Another stolen car with legit papers. Thanks. Dobra, no to co? Ruszamy w takim razie. Czekajcie, bo już w końcu... Nie, to było tutaj, zdaje się, tak? Tak, w 2 powiedział. Crummy bastard. James Velasco? I want a lawyer. It's my car and I got the proof right here. Take a look for yourself. Kolejny się zasłania dowodem zakupu, dowód własności pojazdu. Teoretycznie też mamy oczywiście wszystkie potrzebne informacje. A ten adres? To nie był ten adres, gdzie tam podjechaliśmy, nic nie było? Nie wiem już teraz. The paper is real enough, Velasco, but the car isn't yours. This pink slip is a forgery. A widzicie? Coś mi tutaj właśnie nie grało. Czy to wszystko? Po drugiej stronie jeszcze. Przekazanie własności, przeniesienie własności na dealera. Tutaj nic nie jest wypełnione. Dobra. Przepytamy go w takim razie. Where were you taking the car, James? Blow it off, greenhorn. You'll get nothing from me. No, nie podskakuj tak, stary. You're
You're a two-time loser. If you don't give me something, I'm gonna ask the DA for the maximum. You're looking at 10 years, Belasco. Kiss your youth goodbye. I want a deal. Keep talking and we'll see what sort of deal you're worth. My job is to drive the cars out of state. Nevada, Arizona, sometimes New Mexico. With the paperwork they provide, it's normally a breeze. No proszę. Does the name Jean Archer mean anything to you? Nope. Never heard of her. Czekaj, stary. Sprawdźmy. Gdzie to było? Czego szukam? No właśnie, fałszywy adres. Jakby tak to podać, jako dowód jego kłamstwa. Chyba będzie pasować. You're a liar, James. Say that again. I'm telling the truth. I don't know the broad. Dobra, sprawdźmy to. So that's why you both have the same address printed on your pink slips. No właśnie. She's a mule for these stolen vehicles, genius. Same as you. Jesus. All right, I know her. Stupidest broad I ever met. Always cooking up crazy schemes. I don't know why those guys use her. You happy now? Od razu kurde mnie zaniepokoił ten adres, który tam zobaczyłem. Wydawało mi się właśnie, że to był ten sam, gdzie już podjechaliśmy i był ten fałszywy adres, no i faktycznie, kurczę. What happens to the cars once they cross over the state lines? I don't know. I just deliver them. A mi się wydaje, że wiesz więcej niż tutaj twierdzisz. Give me something, Belasco, or I'll take you back to the cells and tell the whole station you're a child molester. How long do you think you'll last? Okay. I hear you. The cars get sold in Chicago or back east. Sometimes I bring back cars coming the other way. Okej, magazyn ze skradzionymi samochodami. Where do you pick up the cars, Belasco? Warehouses. Mainly in East downtown. Też widać, że jeszcze coś ukrywa, co? An address, Belasco. You want my help with the DA? Cough it up, now. A place on Industrial Street. I don't know the number. You're gonna help me out, right? Keep talking, kid, and we'll see what we can do. All right, James. We're gonna check if this information is worth anything. And if it is, I need your help here, pal. If it is, then we'll know you're a man of your word, and so will the DA. You're Phelps, right? Yes, I am. Look, can we do this later? I'm in the middle of it. Ray Pinker. I'm with Technical Services. The pink slips are all real. Yes, we know that. There's only one company that prints them in California, the Marquee Printing Company. They've confirmed that the numbers are legitimate. You've checked them out? Sure. They're on Aliso Street, near the corner of San Pedro. The guy I spoke to was Lightval. Gordon Lightval. Here, I wrote it down. Thanks, Ray. This is a great lead. We'll get down there as soon as we can. No dobra, czyli kolejne miejsce, które należałoby odwiedzić. Nic innego chyba tutaj nie zobaczymy z tyłu. Dobra, w takim razie ruszajmy, co? Phelps, your GTA suspect Gene Archer? Spotted by a patrolman. Western Union office, 253 South Hill. Less than a minute away down the street if you run. Go! She won't hang around. O kurde, to w takim razie ruszajmy jak najszybciej. Nie mamy zbyt wiele czasu. Ciekawe, czy jakbym się nie pospieszył, to czy ona by uciekła. Ale lepiej tego nie sprawdzać. Jazda. Kurde, za wolno to skręca, no. Come on! We don't want to lose her! Jasne. A faktycznie jest blisko. Powinniśmy chyba zdążyć, mam przynajmniej taką nadzieję. Oddział Western Union 16:20. Mamy ją chyba, co? LAPD. We'll take it from here. God damn it. Everyone's against me. Look, just let me get my money and get out of here, okay? You look sweet. How about giving a girl a break? I could be very nice. I'm afraid I can't do that, Miss Archer. Stefan, call for black and white. Just my luck.
to get the only hair sure cup in the LAPD. Chciała nas namówić, żebyśmy odpuścili, co? Zarejestrowana w Coombs auto jako sprzedawca kradzionego auta. The car you sold to Coombs was stolen, Miss Archer. There won't be any money. I handed over all the right paperwork when I sold it, Buster. Gene, you've blown open the whole operation because you were dumb enough to try to sell one of the cars. What do you think they're going to do to you? Give me something. I was just doing what they do. They paid me $50 to drive the car. I made $2 grand selling it. You made $0. And if they catch you, you're dead. Is that all your life's worth? Look, a girl needs things. I don't see you looking out for me. No właśnie, powiązania z Belasco. How long have you and Belasco been delivering cars? Who is James Belasco? Nie ze mną takie numery, przecież on dopiero co wspominał, że ją zna. You're lying. James Belasco. I don't remember mentioning his first name, Miss Archer. Oh, Well, I think you did, didn't you? Well, I'm sure of it. Anyway, I don't know him. Właśnie, jeszcze się wkopała, bo powiedzieliśmy jego tylko nazwisko, a ona sama się wydała, powiedziała, że ma na imię James, tak więc to już właściwie ostatecznie ją wkopała, ale oczywiście musimy jeszcze podać dowód. No właśnie, James Belasco zeznaje, że pracował dla szajki złodziei samochodów jako kurier. You aren't sharp enough to lie to me, Gene. You and James Belasco share the same address on your pink slips. We have him in a cell. Okay, so I know the creep. The pink slips are real. The home addresses are always vacant lots. Bigelow is always boasting that the paperwork is legit and that if we stick to our stories... And don't try and sell the car? Yeah, that too. Tell me where you picked up the car, Miss Archer. Look, I can't remember. Let me go, will you? Please. What have I got to do? Najlepiej byłoby powiedzieć prawdę. Trying my patience here, Gene. I'll have the reporters down here and have your picture in all the papers. You'll have nowhere to run. All right already. I get the message. I pick up the cars from a guy named Bigelow. 58 Industrial Street. Big warehouse full of goons. Now you've got what you want. Can I go? Please? No, you sure can. We've got a car waiting outside for you. Some career advice, Gene. Get out of crime. Marry someone boring who has money and will find you captivating. Is this guy for real? He takes a little getting used to, but yeah, he generally means what he says. Okej, czyli ją też oczywiście zabieramy. No i kolejny adres do sprawdzenia przed nami. Sporo tego, więc sprawę zakończymy dopiero w kolejnym odcinku. Ja tylko poczekam na zapisanie gry i powolutku będę się z wami żegnał. Tak więc dzięki, że oglądaliście. Mam nadzieję, że materiał wam się podobał. Oznaczę sobie tylko cel podróży. No chyba pojedziemy w końcu do tej firmy, marki Printing Company. Gra powinna mi się za chwilę zapisać, a więc jeśli wam się podobało, to zostawcie kciuka w górę i do usłyszenia w kolejnych materiałach z LA Noire.